Siema, Piotrek z tej strony, a oglądacie kanał Retrogierki. Witam w drugim już odcinku poświęconemu historii polskiego gamingu, gdzie w pierwszym pilotażowym odcinku opowiadałem wam o Bajtku, czyli pierwszym polskim magazynie komputerowym, który traktował też o grach komputerowych. I film możecie pooglądać gdzieś tutaj. A ja, idąc za ciosem, stworzyłem właśnie tenże drugi odcinek i tworzę też kolejne, ale ze względu na to, że ciężko jest znaleźć cokolwiek sensownego na ten temat, żeby to nie była krótka notka, tylko coś większego, jakaś większa ilość informacji, a potem jeszcze złożyć to w kupę, to troszkę mi to schodzi. Mam nadzieję, że ten odcinek wam też się spodoba, że coś się ciekawego dowiecie. A ja już nie będę tu ściemniał, tylko zapraszam was na materiał i zobaczymy się po materiale. Wracając do wesołych lat 80., gdzie komunizm powoli szedł ku upadkowi, a gruźliczankę z saturatora i zapiekankę z samymi pieczarkami miała zastąpić Coca-Cola i hamburgery z Maka, młody gracz, czytając to coraz kolejne recenzje gier, zastanawia się, skąd je wszystkie wziąć. Oczywiście były opcje od kolegów, z rynku czy też z giełdy komputerowej, o których opowiem w osobnych odcinkach, a młodzi, nieznający już świata bez internetu, pewno krzykną, że właśnie z niego pobrać. No cóż, wtedy jeszcze go nie było w takiej postaci, jaką znamy obecnie, a nawet jeśli byłaby taka możliwość, to pobieranie ówczesnych gier przy prędkościach ówczesnych modemów kosztowałaby krocie, a internet sprowadzał się tylko do BBS-ów, które w Polsce i tak pojawiły się dość późno, patrząc przez pryzmat świata. Nadal jednak młody gracz mógł sobie ogarnąć nowe gry bez wychodzenia z domu i nie mówię tu o żmudnym przepisywaniu linijek kodu z Bajtka, o którym mówiłem przy okazji pierwszego odcinka. Jedyne co wtedy było nam potrzebne to trochę wolnego czasu, radio, sprzężony z nim magnetofon kasetowy z funkcją nagrywania, ołówek oraz mnóstwo szczęścia. Wracając jednak do naszej historii, uzbrojony w wymienione narzędzia gracz wyczekiwał przed radiem, koniecznie po ciemku, koniecznie jak najdalej od kuchni, by o 22:50 w każdy wtorek zacząć słuchanie audycji pod jakże uroczą nazwą Radiokomputer. Audycja została stworzona z inicjatywy rozgłośni harcerskiej mieszczącej się przy ulicy Marii Konopnickiej 6 w Warszawie, a pierwszy raz zagościła na antenie czwartego programu Polskiego Radia 1 lipca 1986 roku, a audycję prowadził Tomasz Jordan. W pierwszych 35 minutach audycji redaktor prowadzący opowiadał o grze lub programie, często też z gościem, dyskutując o jej walorach, a równo o 23:25 zaczynała się właściwa część audycji, czyli piracenie na całego na falach rozgłośni, a wraz z tym z głośnika radioodbiornika zaczynały dochodzić koszmarne trzaski i piski, które były niczym innym jak właśnie nadawaną grą bądź programem. Tutaj właśnie należało wcisnąć przycisk nagrywania na radio bądź magnetofonie i liczyć na to, że nigdzie w tym momencie przez najbliższe kilka bądź kilkanaście minut nie uruchomi się w domu lodówka, nikt nie zaświeci świetlówki lub cokolwiek innego, co wywołałoby trzask w radio, co skutkowałoby zaprzepaszczeniem całego procesu nagrywania. Dlatego właśnie mówiłem o dużej ilości szczęścia. Z pewnością wyczekiwanie na zakończenie nagrywania, a potem załadowania programu musiało przysparzać niemało emocji, a euforia, gdy program udało się odpalić, musiała być nie do opisania. Nie chcę za to wiedzieć, jak bardzo wielki zawód musiał przeżywać człowiek, gdy mimo starań coś nagle trzasło w radiu lub jakość sygnału w jakiś sposób spadła, tym bardziej w ostatnich sekundach nagrywania. Zapewne wielu z was złapie się za głowę i krzyknie: ale jak to piractwo w państwowej rozgłośni? To się nie godzi! Ano, czasy były takie, jakie były, a prawa autorskie nie istniały, więc piracić można było do woli, nawet na antenie państwowego radia. O samej audycji pisał też m.in. Bajtek, z którego możemy dowiedzieć się m.in. w jaki sposób umieścić swój autorski program w audycji, czy też fakt, że programy dla Atari odznaczały się 100% szansą powodzenia uruchomienia nagrania na komputerze, w co osobiście wątpię, dla Commodorka już 70%, a najgorzej dla Spectruma,
aż do momentu napisania specjalnego oprogramowania przez firmę Szok ze Świebodzina, która to w osobach Mirosława Bereźnickiego i Zygmunta Rozynka opracowała dekoder transmisji radiowej Plus, w skrócie DTR+, który to miał zwiększać szanse na odpalenie nagrania na naszym spektrum. Wiązało się to oczywiście z pewną procedurą i kolejnym wpisywaniem kodu, ale czego człowiek nie zrobi, by sobie umilić życie grając w gry. Podczas moich poszukiwań materiałów natrafiłem się na mały wycinek z gazety w słowiańsko brzmiącym języku, który okazał się być słoweńskim, nie mylić ze słowackim, w którym to była wzmianka o podobnej audycji. Z tego co zrozumiałem, audycja nadawana była w Radio Maribor, działała ona na podobnej zasadzie co Polski Radiokomputer, a nadawana była ona co sobotę. Z wycinka wynika także, że były tam jedynie produkcje krajowe, czyli w przeciwieństwie do polskiego odpowiednika nie piracono programów z zachodu. Możliwe, że przez prawa autorskie, nie znam historii Słowenii, więc ciężko mi powiedzieć. Nadawano tam programy dla ZX Spectrum i C64, a w produkcji audycji uczestniczył klub komputerowy z Mariboru oraz lokalna Politechnika. Udało mi się znaleźć fragment oryginalnego nagrania radiokomputera dzięki uprzejmości użytkownika Musznik na Dailymotion, więc pozwolę podzielić się z nim z Wami, a link do oryginalnego nagrania i profilu Musznika znajdziecie w opisie filmu. Zanim jednak przejdziemy do wisienki na torcie, chciałbym Wam przypomnieć o moich social mediach, czyli Facebooku i Instagramie, na których dzielę się z Wami rzeczami, którymi nie sposób podzielić się na YouTube, oraz do zasubskrybowania kanału, o ile jeszcze tego nie zrobiliście, no i kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kanałem. A jeżeli spodobało Wam się to wideo, to kliknijcie łapkę w górę, zachęcam także do komentowania i szerowania filmu. No to ja już nie przedłużam i będę się z Wami żegnać, a teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu audycji Radiokomputer. System Turbo 2600 i całe otoczenie tego systemu. Chodzi o różne programy narzędziowe, użytkowe. Dziś zaprezentujemy sformatowany w długie bloki nowy program. Będzie to gra. Czym się ta gra wyróżnia od innych i co to w ogóle jest za gra? Jest to gra Void, dosyć znana. Jest to gra bardzo długa. Wczytuje się w standardzie 600 bodów, ponad 21 minut. Gra sensu stricto sama w sobie nie ma, powiedzmy, nic nadzwyczajnego. Ale istotne jest przede wszystkim to, że jest formatowana w długie bloki. Istotne jest to, że jest to gra bardzo długa. Wczytuje się pod system operacyjny. Standardowy system Turbo 2600 nie umożliwia właśnie takiego czegoś, ponieważ sam znajduje się pod systemem operacyjnym, więc wszystkie gry, czy powiedzmy programy, które wykorzystują ten obszar pamięci, który jest pod systemem operacyjnym, pod RAM-em, koliduje z systemem Turbo, więc po prostu nie można go używać. Dlatego został stworzony specjalny loader, który służy do wczytywania programów właśnie typu gier, bądź programów, które podczas swojego działania nie współpracują z magnetofonem. Loader jest to maksymalnie skrócony system turbo, jest to sama esencja, która służy tylko i wyłącznie do wczytania, jednorazowego wczytania programu i uruchomienia go. I on nic więcej dokładnie nie robi, od tej chwili przestaje istnieć. To jest różnica w stosunku do poprzednio nadawanych programów w systemie Turbo 2600 sformatowanych w długie bloki lub nadawanych w standardowych blokach, gdyż po wczytaniu programu i na przykład naciśnięciu klawiszy Start Option Reset lub Option Reset system Turbo 2600 pozostawał w komputerze i można było doczytywać następne programy w tym systemie bez loadera, bez systemu. Tutaj loader jest bardzo uproszczoną wersją systemu Turbo 2600 i jako taki umożliwia tylko wczytanie danej gry i po resecie nie pozostaje w komputerze. Niemniej jednak nie to jest sednem sprawy. Chciałbym na przykładzie tej właśnie gry zaprezentować jedną z możliwości komputera, którą do tej pory nie spotkałem w żadnym innym programie. Ja widziałem ich już sporo. Mianowicie podczas wczytywania się programu do komputera słychać jedynie dźwięk właśnie tego wczytywania się. No, jest to dźwięk dosyć monotonny i może się troszeczkę znudzić, dlatego podczas wczytania się Voida uruchamia się muzyka i w czasie wczytywania słychać po prostu muzykę. Czyli jest to pierwszy tego typu program nadawany zresztą w radiokomputerze, w którym w czasie wczytywania się do komputera słychać zamiast wczytywanego programu na przykład melodię. Jaka jest melodia słyszana w trakcie
wczytywania Foyda. Jest to melodia z filmu Gliniarz z Beverly Hills. Bardzo znana zresztą. Ale mało tego. Oprócz muzyczki mamy do dyspozycji jeszcze inną rzecz. Na początku wczytuje się krótka gra pod nazwą obracanka. Mamy na ekranie kwadrat o wymiarach 5×5, 5 pól ciemnych, łącznie z 25 pól ciemnych i znajduje się kursorek. Joystickiem można sterować tym kursorkiem. Jeżeli znajdziemy kursorkiem na określone pole i naciśniemy Fire, wówczas pole to zamienia swój kolor na przeciwny i wszystkie pola sąsiadujące zamieniają swój kolor też na przeciwny. Gra polega na tym, żeby całe pole doprowadzić do tego, żeby było jasne. Jeżeli osiągniemy sukces, wtedy zaczyna migać we wszystkich kolorach, we wszystkich jasnościach. Czyli w trakcie wczytywania się programu słyszymy melodię z Beverly Hills oraz możemy joystickiem grać w odwracankę. Tak jest. I w tym czasie się wczytuje właściwa gra i to absolutnie bez pogarszania jakości transmisji. Naciśnięcie klawisza Option wybiera dźwięk wczytywanego programu albo melodię lub ciszę. Natomiast klawisz Select ustawia losowo planszę, a więc losowo ustawia ciemne i białe pola. Klawisz Start, klawiszem Start możemy powrócić do sytuacji początkowej, a więc mamy całą planszę zaciemnioną. Dziś nadamy grę Foyd w systemie Turbo 2600 sformatowaną w długie bloki. Nadamy ją z prędkością 800 bodów, choć sygnały nadsyłane od słuchaczy mówią o tym, że w systemie Turbo 2600 mogą współpracować nawet z prędkością do 1300 bodów. Aby w pełni wykorzystać system Turbo 2600 należy kupić specjalny interfejs. Czy go można dostać tylko w firmie Shock, czy też jest sprzedawany gdzieś na terenie kraju? Można go dostać w firmie Shock oraz również na terenie kraju w składnicach harcerskich, jako że jesteśmy w rozgłośni harcerskiej. W składnicy harcerskiej w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej, również w składnicy harcerskiej w Szczecinie oraz we Wrocławiu. To jest na dzisiaj. Oraz cały komplet programów sformatowanych w długie bloki. Jednym z nich jest również Foyd, chociaż dziś dla radiokomputera przygotowana jest specjalna emisja, tak jak już mówiliśmy, w trakcie wczytywania Foyda do komputera można grać w odwracankę i posłuchać melodii z Gliniarza Beverly Hills. Program wczytuje się oczywiście przez Start Option. Mam nadzieję, że magnetofony przygotowane. Uwaga, start!